O! Wiste! Usiądźcie. Musicie przyznać, że Warszawa jest nie do poznania w porównaniu z tym, jak wyglądała 30 lat temu. Tak ogromną ewolucję przeszło rzadko które miasto na świecie. A jak Warszawa wypada w porównaniu z wielkimi światowymi stolicami jak Berlin? Dowiecie się w dzisiejszym filmiku. Zaczynamy! Na początku ustalmy, co będziemy porównywać. Byliśmy w Berlinie tylko 5 dni i nie zdążyliśmy zwiedzić nawet 20% miasta. Skupiliśmy się na centralnych dzielnicach z tego okręgu, w którym wszyscy chcą mieszkać. Jeśli interesuje Was, jak się żyje w Berlinie, to serdecznie polecam kanał Radical Living. Jak już wspominałem, nauczyłem się niemieckiego oglądając kreskówki. I jak większość osób z Bałkanów, chciałem w jakiś sposób dostać się do Niemiec. Zaaplikowałem na stypendium na studia magisterskie i jeden z moich wybranych uniwersytetów był w Berlinie. Byłem w ostatniej rundzie, ale niestety nie udało mi się zdobyć tego stypendium i los chciał, żebym wylądował w Warszawie, w której mieszkam ponad 4 lata. Przynajmniej jestem coraz bliżej Niemiec. Wiele rzeczy łączy owe dwie stolice. Czasami nawet ciężko powiedzieć, czy jestem w Berlinie, czy Warszawie. Zostańcie do końca, żeby sprawdzić się w quizie, czy wy potraficie je rozróżnić. Pogoda jest bardzo podobna, oba miasta słyną z przepięknych lat i przeklętych zim. Warszawa i Berlin miały, powiedzmy, podobną, nowoczesną historię. Oba miasta zostały zniszczone w czasie II wojny światowej, a potem były dotknięte przez komunizm. Oczywiście w Berlinie jest ten dodatkowy aspekt, że był podzielony na dwie części, co nadaje wyjątkowy charakter temu miastu. Berlin nawet ma Warschauerstraße, ulicę i stację S-Bahn oraz U-Bahn, która jest jedną z najbardziej turystycznych części Berlina. Warszawa nie ma berlińskiej ulicy, ale jeśli ktoś troszeczkę poszuka, to znajdzie sobie Berlin. I w jednym i w drugim mieście jest bardzo widoczna kultura pamięci, a historia jest zawsze gdzieś za winklem. Jednak, jeśli spojrzymy na statystyki, Warszawa ma większe znaczenie w Polsce niż Berlin w Niemczech. Tak jak większość krajów europejskich, Polska bez stolicy byłaby biedniejsza, a z drugiej strony Niemcy bez Berlina byłyby bogatsi. Stop! Tak, taka sytuacja była kilka lat temu, ale ostatnio PKB Berlina rośnie szybciej niż reszta kraju, więc może wreszcie zaczynają się opłacać zainwestowane setki miliardów. Prawie żadna firma niemiecka, o której słyszeliście, nie ma głównej siedziby w stolicy, a te co są, nie są lubiane przez Niemców. Dla globalnej gospodarki polska stolica ma większe znaczenie, znajdując się według klasyfikacji GAWC w kategorii alfa, podczas gdy Berlin jest zaledwie w alfa minus. Stopniowo Warszawa staje się fokusem dla największych korporacji na świecie, a wiele z nich ma tutaj swoje huby dla regionu Europy Środkowej. Słowiański New York, prawda? W Berlinie też znajdziemy niektóre korporacje, ale tutaj jest bardziej fokus na startupy, zwłaszcza w IT branży. Powiedzmy programistyczne Eldorado, bo Niemcy wreszcie digitalizują biurokrację. Warszawa jest coraz bardziej międzynarodowym miastem i coraz częściej można usłyszeć inny język niż polski. Dużo obcokrajowców, jak ja, pracuje w jakimś korpo, ale bądźmy szczerzy, jeszcze jest daleko od Berlina, miasta spotkań różnych kultur i ideologii, zwłaszcza takich alternatywnych. To miasto słynie z ulicznej sztuki i oczywiście z życia nocnego. Jeżeli istnieje jedno słowo, które definiuje Berlin, to zdecydowanie jest nim wolność. Dobra i techno. W Berlinie zabytki są bardzo ładne, ale szczerze mówiąc, wolę chodzić ulicami dzielnic mieszkalnych jak Kreuzberg albo Friedrichshain, bo tam mam uczucie, jakbym był w jakimś filmie. A Warszawa jest bardzo niedocenianym miastem, jeśli chodzi o turystykę, bo z jakiegoś powodu dużo turystów ją omija. A myślę, że robią duży błąd, bo to miasto tyle ciekawego oferuje,
że i nawet po tylu latach odkrywam coś nowego. I jedno i drugie miasto mogą się pochwalić dużą ilością zieleni w formie parków, rezerwatów natury i lasów. No dawajcie, przez całe prawe wybrzeże Wisły mamy dziką naturę. I dobrze, że Warszawa nie jest na Bałkanach, bo byśmy tu zbudowali Warsaw Waterfront. Koszmar. Dodatkowo tyle jest przepięknych i różnorodnych parków w Warszawie, że mi naprawdę ciężko wybrać najlepszy. A z drugiej strony Berlin ma ogromny Tiergarten wśród miasta i mnóstwo parków i jezior, lecz jest naprawdę łatwo uciec od gorąca miasta. Warszawa jak na swoje rozmiary ma dość solidny transport publiczny. Zwykle szybko można dotrzeć do przystanku autobusowego, jeśli macie szczęście to do tramwajowego, a jak wygraliście na loterii to do metra. Jest jeszcze dużo wyzwań dla ZTM-u, ale trzeba przyznać, że dużo się dzieje. Tylko w 2024 roku buduje się 5 tras tramwajowych, od 2015 roku otwarto 18 stacji drugiej linii metra. 3 linie jeszcze będą zbudowane do 2050 roku, więc mam nadzieję, że mój filmik będzie nieaktualny za kilka lat. Natomiast komunikacja w Berlinie jest tak dobra, że powinna być wzorem do naśladowania dla innych miast. Gdziekolwiek nie pójdziesz, masz autobusy piętrowe, tramwaje, S-Bahn, U-Bahn. Stare linie U-Bahn są bardzo estetyczne, ale nie ma takich pieniędzy, które przekonałyby mnie, żeby mieszkać obok nich. A jeśli mieszkasz daleko od centrum, spodziewaj się przygód z koleją miejską, a jeśli chodzi o korki, no oba miasta wypadają słabo, ale przynajmniej nie są najgorsze w Europie. Rowerem dojedziesz prawie wszędzie i w jednym i w drugim mieście. W Berlinie rower jest traktowany bardziej jako środek transportu niż w Warszawie. Jest lepiej zintegrowany z resztą ruchu drogowego i jest tu o wiele więcej tras rowerowych. Wiem, że w Warszawie są dodawane w czasie każdego remontu ulic, ale jeszcze jest dużo tego do zrobienia. Berlin ma jeden z najgorszych rynków mieszkaniowych w Europie. Trzeba tu walczyć z setkami ludzi o ekskluzywne mieszkanie bez kuchni. Jeżeli nie chcesz mieszkać z 7 osobami z różnych krajów świata albo mieszkać pod mostem, to bądź przygotowany na duże wydatki, zwłaszcza na początku. W Warszawie nie jest o wiele lepiej, ale przynajmniej nie będziesz musiał pisać listu motywacyjnego albo stać w kolejce, żeby w ogóle obejrzeć mieszkanie. Tylko decyduj szybko, bo mieszkania znikają jak ciepłe bułeczki. Ogólnie oba miasta są bezpieczne, ale w polskiej stolicy nigdy nie boję się wracać do domu. W Berlinie natomiast istnieją miejsca, gdzie trzeba uważać na siebie i swoje rzeczy, zwłaszcza w nocy. Jak na przykład Cottbusser albo Cotti, ciekawe miejsce, które zawsze tętni życiem, ale w nocy trzeba być ostrożnym. Jeśli chodzi o czystość, w Berlinie utrzymuje się ona na wysokim poziomie tylko w centrum i w bogatszych dzielnicach. Im dalej od centrum, zwłaszcza na południe, tym widać więcej śmieci, graffiti i niedopałków papierosów. Berlin w tej kategorii nie wygra z Warszawą, gdzie naprawdę nie ma dużych różnic pomiędzy dzielnicami. Nawet Praga Północ, warszawski Chód, nie jest tak brudna. Co prawda nie brakuje tu graffiti, ale w porównaniu z Berlinem to jest nic. Chętnie będę wracał do Berlina zwiedzać, ale szczerze mówiąc nie chciałbym tam mieszkać. Za dużo się dzieje, jest za głośno i zbyt chaotycznie. Natomiast Warszawa jest bardziej dostosowana do moich potrzeb. A co o Berlinie i Warszawie myślą inni czarnogórcy? Zapytajmy moje koleżanki Sabe i Danke. Ćao svima i pozdrav sa bivšeg berlinskog aerodroma Tempelhof. Šta mi koji živimo u Berlinu najviše volimo u vezi sa Berlinom? Pa ja bih rekla da je to različitost. Različitost u smislu stanovništva, u smislu naselja, arhitekture, ali isto tako u smislu mogućnosti za život i za uživanje koje jednostavno pruža. Uglavnom, ako ste u Berlinu, javite se i čujemo se.
Cześć, jestem Danka z Czarnogóry i mieszkam w Warszawie ponad 7 lat. To miasto ciągle się zmienia na lepsze i każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Nieważne, czy ty szukasz imprez albo sztuki, czy po prostu niedzielnego relaksu w Zielonym Parku, wszystko mamy tutaj w Warszawie. Chwala dziewojki. Trudno byłoby mnie namówić na przeprowadzkę gdzie indziej, bo Warszawa to najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Piękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. A wy? Gdzie chcielibyście mieszkać? Czy mieszkaliście w obu miastach? Napiszcie w komentarzach swoją opinię, preferencje, bo ja już zdecydowałem. O, i dalej tu jesteście. To zagrajmy w grę, czy ten filmik był nagrany w Warszawie, czy w Berlinie. Zaczynamy! Pierwsza runda. Druga runda. Trzecia runda. Czwarta runda. Piąta runda. Jak myślicie, że wam poszło? Odpowiedzi znajdziecie w komentarzu. To wszystko na dziś. Pozdrawiam.